Witam z tej strony Shuki123 i dzisiaj chcę Wam pokazać, czy taki laptop z 2006 potrafi uruchomić instalatora Windowsa 10 i zainstalować go. Oczywiście to już jest mój drugi filmik z tym laptopem, więc pewnie już każdy wie, co to jest ten dysk i ta płyta. Jak przypomnę, ktoś zapomniał albo nie widział moich filmików, ta płyta jest z bootloaderem, który mi pozwoli bootować z USB, a ten dysk to jest z setupem Windowsa 10. W poprzednim filmiku był on używany jako dysk do uruchomienia Windowsa 10. Dobrze. Uruchommy laptop i wejdźmy w bot menu. O, jestem już w bot menu i właśnie będziemy teraz botować z tej płyty, bo pewnie zauważyliście, że nie ma tu opcji botowania z USB, dlatego z dysku, bo mam dysk na USB, dlatego właśnie taką płytę włożę do tego laptopa. Włożyłem płytę do napędu. Płyta włożona. Dysk podepniemy. I wybierzmy botowanie z CD-ROMa. Dobrze. Zaczyna nam się botować z CD-ROMa. O, i tutaj pojawiają nam się inne różne opcje botowania. Oczywiście są podobne jak w zwykłym, ale tu mamy dodatkowa opcja USB, to co jest tak podświetlana. Wybieramy opcję USB i botujemy z tego USB. O, i teraz właśnie ładuje nam się instalator Windowsa 10. Widzę, że już to nam trochę długo trwa te ładowanie, ale damy mu trochę czasu, to jest stary laptop taki, więc... Zauważyłem, że coś na dysku przestało się ładować i nagle wyskoczyło takie coś. Nie wiem, co to jest, ale spróbuję ponownie uruchomić komputer, aby to pomogło. Dobrze, już botujemy z płyty. I wybieramy USB. Spróbujemy teraz, jak się nie uda, to będzie koniec filmu. Bo jak widzieliście mój poprzedni filmik, to na tym laptopie potrafi działać Windows 10. Tylko coś tu widać, że jest problem z instalatorem. W końcu udało nam się to uruchomić, tego instalatora. Myślałem, że już się nam nie uda. Dobrze, wszystko jest dobrze tutaj ustawione. Dalej. Oby wszystko poszło nam dobrze.
Teraz klucz produktu, oczywiście go nie mam. Ciekawe. Weźmiemy Pro. Zawsze chciałem mieć Pro na wszystkich komputerach. Architektura widać x86, bo ja tu mam procesor x86. Jest taki sobie laptop, że nie wspiera x64. Oby wskoczyło, bo jak nie... Jest! Dobrze, oczywiście to akceptuję. No i... O, dalej. Zainstaluj tylko system Windows, partycja Windows XP, Windows 8. A tu mamy właśnie takie dyski. System podstawowy, system... Dobrze. Potrzebujemy sobie zrobić nową... Nie da się zrobić nowej partycji. Tu się mogę zainstalować. Może nie możemy nowej, to... Windows 8? Dobrze, zainstalujemy na Windowsie 8 to... Zalogowałem się na Windowsa 8, żeby utworzyć nową partycję dla Windowsa 10. To jest ten dysk zewnętrzny. I właśnie z tego będziemy robili tą nową partycję. Dobrze, jestem już w kreatorze zmniejszania dysku, żeby można było sobie zrobić partycję na Windowsa 10. Dobrze, mamy już miejsce na Windowsa 10. I teraz utworzymy sobie Volumin. No, drugie niech będzie. Ok, teraz poczekamy sobie. Za chwilę będziemy mieli tu Windowsa 10. Będziemy mogli teraz, najpierw go sformatujemy, tą część. O, i partycja już utworzona. I teraz zmieńmy nazwę, nie nowy, tylko napiszmy Windows 10, tak? Enter. Już mamy Windows 10 i teraz przejdźmy do instalatora Windowsa 10. O, i znowu jesteśmy w instalatorze Windows. Udało mi się to uruchomić. Klucz produktu nie mam. Windows 10 Pro. Akceptuję postanowienia licencyjne. No, to takie. O, i teraz mamy tutaj tą partycję. Tą. I na tej zainstalujemy Windowsa 10. Tu jest ten dysk. Dlatego tutaj widać, że nie obsługuje tego. Więc zainstalujemy to tu. I się zaczyna wszystko robić. Jak widać, instalacja już prawie ukończona. Tutaj zostało nam tylko instalowanie aktualizacji i restart komputera. Więc okupowanie plików sobie szybko poszło, bo to mam na dysku. Przygotowanie plików do instalacji trwało w ogóle najdłużej. Instalowanie funkcji to ekstremalnie szybko i instalowanie aktualizacji też już się właśnie skończyło. Teraz brakuje nam tylko restart. Jak widać, ten pasek już jest blisko końcówki, w sumie nie aż tak blisko. No, to tylko zostaje nam restart komputera. No to poczekamy chwilę. O, i właśnie taki, że trzeba zrobić taki restart. I już nie trzeba bootować z dysku właśnie. Bo już jest w sumie wszystkie pliki są, teraz trzeba tylko OOB zrobić. Dobrze, mamy bot menu.
Testujemy z hard disk. No i botujemy. No, mamy takie coś. Wybić system operacyjny. Przedtem w moim poprzednim filmiku, bo widać, że były tylko te dwie opcje. A teraz dodało nam się Windows 10 i wszystko w ogóle jest mniejsze. Klikam Windows 10, bo w ogóle jeszcze niego nie skończyliśmy instalować. Więc wchodzimy w tego Windowsa 10. Widać, że już się nam uruchamiają usługi. Przedtem też było przygotowywanie urządzeń, coś takiego. No, teraz się urządzenia przygotowywują. Takie tutaj różne rzeczy piszą 20%. I się zacięło. 30% już. $60. Coś co 20 idzie. Ja teraz nie akurat. O. Przygotowywanie. Widzimy, że OOB nam już się ładuje powoli. O, i jesteśmy właśnie w OOB i robimy te OOB właśnie. No i jak myślałem, to będzie tu bardzo dużo błędów. A na szczęście mam opcję pominięcia tego. Chyba nie ma co liczyć na załadowanie się OOB, więc zrestartujemy to aplikacją uruchamiania. Po prostu klikłem Windows R i mi to wyskoczyło. Shutdown myślnik L myślnik T. Czemu nic nie pisze? O, myślnik miał być. Myślnik T 0. Enter. Poczekamy. Za chwilę się powinien zrestartować. Dobrze, komputer nam się już restartuje, jak widać. No, w sumie komputer już się zrestartował, tylko znowu TOOB się ładuje, którego nie chcę, bo tam kiedyś mi się udało pominąć, tylko nie wiem jak to robiłem. Ciągle tylko komputer restartowałem, aż w końcu po prostu pominęło się. W końcu jakimś cudem udało mi się tego Windows 10 uruchomić. Nie wiem jak, nagle uruchomił mi się menedżer zadań, po prostu zakończyłem proces konto Microsoft i po prostu już mamy tego Windowsa 10 tutaj. Pewnie jak się wyloguje i zaloguje na nowo, to pewnie znowu to będzie, ale najważniejsze jest to, że się zainstalował. Teraz odepniemy dysk, żeby się upewnić, czy wszystko dobrze. Odpnę właśnie dysk instalacyjny. Spróbuję jakiś program odpalić, jak na razie pasek zadań nie działa. No coś to długo. Te Windows.R działa. Czy nie kropka i plus R. O. Pasek zadań też się długo ładuje. O. Co to ma? Pewnie oby znowu. Nie, oby nie to. Control Alt Delete? Działa? Nie, Control Alt Delete nie działa, no. Co to ma znaczyć? Spróbujmy zrestartować komputer, albo... Nie. O! Myślałem, że już będzie trzeba było awaryjnie zrestartować, ale widać, że się załadował na nowo. To szybko się nawet załaduje.
Dobrze. Windows R nie działa. Wejdziemy w kosz. Żeby wejść w eksplorator plików. Po angielsku, ok. Ten komputer, chociaż to jest po polsku. O! I widzimy Windows 10, na tle mało miejsca przydzieliłem, ale jest dobrze. Żeby tylko uruchomić, to znowu wszystko po angielsku. Tu Windows XP jest, pasek za dalej, Muli. To jest Windows 8. No i w sumie Windows 10 już jest. I to był taki cel mojego odcinka. No nie zapomnijcie zasubskrybować, lajkować, komentować moich filmów i to już miały być koniec.